Witam serdecznie, z tej strony Kryptononim i witam Was w kolejnych kryptowiadomościach, czyli regularnych wiadomościach co poniedziałki, środy i piątki o świecie kryptowalut, finansów i ekonomii. Więc jeżeli interesujecie taki content, to zapraszam do subskrypcji, a my przechodzimy do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoszę do odpowiednich osób. Bitcoin 67 763 dolary jest 1,3% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ether podchodzi na prawie po 4000, w końcu się tutaj alciki zaczynają odpalać. 3882 dolary, jest tu 1,3% na plusie. Cały market zyskał 2%, więc widzimy, w ostatnim odcinku mówiłem, że przebiliśmy leciutko ATH, a potem szybko, mocno się skorekciliśmy aż do poziomu 58 000, jednak rynek bardzo szybko to wybrał, więc te korekty są naprawdę tak słabe, siła popytu jest olbrzymia, a za rogiem halving. Ciekawe jak to się skończy. Zobaczmy, co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach i widzimy Thorchain 21%, Phantom 20% i EOS się budzi 17%. Najgorzej za to sobie radził Bonk, Pepe i Pulse X. Tutaj memcoiny mają odreagowanie po naprawdę sporych wzrostach wcześniej, a Pulse X sobie ostatnio coś tak średnio radzi. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, przechodzimy na CryptoRank, zobaczyć, co najbardziej się klika. No i widzimy memcoiny tutaj prowadzą. MemAI na top 1, później mamy Failcoina i bardzo dobry projekt według mnie i ECP, a najwięcej wizyt ma Artefakt, Bitcoin i Portal. No z tyłu później mamy jeszcze Starknet. Zobaczymy, czy ludzie przebaczyli Starknet, zrobiło troszeczkę procent. Mówiłem, żebyście się zastanawiali, czy nie warto właśnie zbierać coiny, które były na przykład na premierze, miały słabą premierę, bo wtedy często są zdołowane. No i na pewno w takim momencie cyklu nie warto sprzedawać swoich airdropów. Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie, oczywiście to nie porady. Zobaczmy sobie, jak wygląda wykres Bitcoina. No i tutaj zielona kreska to jest ATH, czyli mocny opór zaznaczony. No i cały czas tutaj jesteśmy pod nim, jednak tak jak ostatnio mówiłem, mieliśmy wykres, na wykresie zaznaczyliśmy 69 210 dolarów. Wiele osób mówi, że nie była ATH, ale mało mnie to obchodzi, jeżeli na jakikolwiek giełdzie cena na chwilę wzrosła powyżej 69, a w tamtym szczycie nie było takiej ceny, no to mamy nowe ATH. Co prawda nie przebiliśmy, nie weszliśmy, nie zamknęliśmy się świeczką, to jest tak naprawdę, no, można powiedzieć, nic nieznaczące od analizy technicznej, po prostu był atak, no i odbicie, no ale zobaczymy, czy kolejne ataki przejdziemy już z łatwością, czy jednak ten opór troszeczkę dłużej nas podtrzyma w tych rejonach. Złoto także sobie dobrze zaczyna radzić, tutaj mamy 2157 dolarów na chwilę obecną, srebro jeszcze tak jakby chciało za nim podążać, ale jeszcze się nie wyrywa za mocno, jednak złotówka mocno się umacnia. Dolar się osłabia, zobaczcie jak to wygląda, 3,93 i leci tutaj cały czas w dół, w sensie złotówka mocna się robi. No oczywiście dla osób, które będą wychodzić do złotówki to nie jest zbyt dobre, no ale w każdym razie dla importerów lub innych osób, które mają sprowadzają jakieś towary, no to jest bardzo dobre, bo towary im tanieją. Dobrze, zobaczmy sobie, co się działo w ostatnim tygodniu, no bo mówiłem, że troszeczkę decyzji w sprawie 100% było, no i może sobie przypomnijmy, decyzja w sprawie 100% w Polsce została utrzymana na poziomie 5,75%, w Kanadzie także została utrzymana na poziomie 5% i tak samo w strefie euro została utrzymana 4,5%. Zdeklarowani wstępni bezrobotni w Stanach Zjednoczonych wynieśli 217 000 wniosków, tyle samo to jest co prognozy i tyle samo co w ostatnim miesiącu. Dodatkowo zobaczymy dzisiaj w piątek przeciętne wynagrodzenie w Stanach i stopa bezrobocia z tych ważniejszych spraw. No i dobra, przechodzimy do wiadomości. A wiadomości sobie zaczniemy od jednej z ważniejszych rzeczy. Jak wiecie doskonale, czekamy sobie na ETF od Ethereum, który ma deadline od BlackRocka chyba na końcówce maja, jak dobrze kojarzę. No i tutaj warto wybadać stanowisko szefa SEC-u, czyli Gary'ego Genslera. Ciekawe jak długo mi jeszcze będzie, ale w każdym razie dla Bloomberga dalej podtrzymuje to, co robił wcześniej, czyli nie odpowiada jednoznacznie na to, czy Bitcoin jest papierem wartościowym. Znaczy, ja rozumiem, że on, jak teraz czekamy na ten ETF, to nie byłoby tutaj zbyt fair opowiadać takie rzeczy, no bo by mogło to wpłynąć na manipulację, pewnie ma zakazane, żeby mówić. No i na chwilę obecną mu to wychodzi. Mamy przed sobą wnioski, nie będę komentował takie informacje, nic za dużo się nie dowiadujemy.
Więc można by było sądzić, bo wiem, że wcześniej był taki atak, nie? Że to jest tylko Bitcoin na przykład nie jest towarem, nie jest papierem wartościowym, wszystko inne jest i było łatwo o tym mówione, więc taka cisza, brak komentarza może wskazywać, że faktycznie te wnioski, ja myślę, że to jest na plus. Nie wiem, dajcie znać, co wy myślicie, czy to jest na plus w stronę akceptacji, nie? No ale zobaczymy, co się stanie w maju. To by dużo było dla rynku krypto, nie? Naprawdę jakbyśmy jeszcze dostali eterowy ETF, to naprawdę moglibyśmy na kolejnym aktywie widzieć podobne zjawisko jak na Bitcoinie. Widzimy, że jest ogromne zainteresowanie. ETF-y biją co chwilę, jak się dowiecie za chwilę w kolejnych wiadomościach, rekordy, co praktycznie dzień jakieś pobijają albo co jakiś większy odstęp. No i jest ogromny popyt. Dobrze, przechodzimy sobie do indykatora Bitcoin Camshai Premium, chyba dobrze przeczytałem. I jest to indykator, który nam mówi, jaka jest różnica między ceną Bitcoina na świecie, a ceną w Korei Południowej. I ten indykator tutaj wynosił w pewnym momencie $72,000, co jest aż ponad 10% różnicy. No i niby takie sytuacje wcześniej oznaczały właśnie nadchodzące korekty. Zobaczymy, mówię to oczywiście w ramach ciekawostki. Często takie indykatory się nie spełniają, w szczególności kiedy mamy takiego wielkiego gracza, takich wielkich graczy na rynku, którzy kupują ogromne ilości, a dodatkowo jeszcze zaraz obetnie nam się podaż od górników. A Binance wypuszcza, podobno na Dzień Kobiet, damska część Binance podobno nad tym pracowała, perfumy krypto, bardzo ciekawe, mi się podoba. Jak będę mógł je zakupić, to oczywiście mojej przyszłej żonie jak najszybciej je podaruję. Dobra, lecimy sobie na WorldCoina i tutaj dla inwestorów, którzy zbierają WorldCoiny, bo to jest bardzo ważna informacja, warto śledzić właśnie jak przepisy prawa do danych coinów się odnoszą. WorldCoin wzbudzał troszeczkę kontrowersji przez to, że skanuje siatkówkę oka i tutaj niby nie przechowuje, ale jednak przechowuje, bo musi przechowywać przecież, bo podobno po siatkówce oka można odtworzyć ten portfel. Mówię podobno, ponieważ tego nie robiłem, więc no i został zakazany właśnie w Hiszpanii. Także Hongkong się zbiera do badania śledztwa, więc sytuacja dla inwestorów może być nieciekawa, bo jeżeli pójdą kolejne kraje w tym kierunku, to ta kryptowaluta może bardzo szybko ucierpieć na cenie, na popularności, na adopcji i ta chwilowa mania co do tego coina się skończy i właściciel pewnie będzie musiał się przesiąść albo zmodyfikować projekt. No a to właśnie kolejne rekordy ETF bite oczywiście od BlackRock, ponad 700 milionów dziennego przepływu. Nie tylko te mieliśmy rekordy, przebiliśmy także wolumeny, w analizie to Wam pokażę za chwileczkę. A OpenAI publikuje maile z wymianą zarządu i z Elonem, ponieważ jak już informowałem Was w ostatnich wiadomościach, Elon pozwał OpenAI właśnie, że nie trzymają się swojego planu, że się na zyski nastawili tu razem z Microsoftem i kilka jeszcze innych zarzutów. No i teraz się w odpowiedzi na to wrzucili maile, kiedy właśnie Elon nakłaniał ich, aby zbierali więcej, jak dobrze zrozumiałem, aby zbierali więcej pieniędzy w rundzie finansowania i to 10 razy chyba więcej niż oni chcieli. Więc to pokazuje trochę hipokrytę od strony, że Elon nim jest. Jednak myślę, że takie spory są specjalnie robione medialnie, żeby się nagłaśniać i jeszcze zwiększać adopcję. Ja osobiście mam takie wrażenie, no bo ktoś mi ma zarzucać, że ja mówiłem, że będzie moja firma non-profit, a jednak się zorientowałem, że chciałbym zarabiać z tej firmy. No myślę, że właściciel ma prawo, żeby zmienić swoje zdanie. A Warhol ogłasza airdrop, który wielu pewnie wyczekiwało, podobno aż 617 milionów tokenów. Ja na razie nie sprawdzałem portfeli, znaczy sprawdziłem 2, niestety tam nic nie mam, ale ja przyznam się, nie klikałem po ten airdrop, tylko sprawdzam swoje portfele, które używam i może coś się trafi, a często tak było. Więc jeżeli robiliście, no to warto sprawdzić i tam odebrać, albo nie wiem, czy już jest do odbioru, czy tylko na razie były podane, można sprawdzić na pewno na ich stronie listę, no połączyć się przez portfel i sprawdzić, czy Wam airdrop się należy. A tutaj bardzo ciekawy artykuł, ile bitcoinów można kupić za wszystkie pieniądze na świecie. No i kiedyś za 10 tysięcy bitcoinów można było kupić te 2 pizze. Niedawno kapitalizacja pierwszej kryptowaluty przebiła 1,3 miliarda i tym samym byliśmy chyba top 8, bitcoin był top 8 aktywem na świecie. Zaraz pod
pod alfabetem od Google'a, nie? Przebił metę, przebił srebro, ale teraz chyba się na chwilę cofną, ale nie wiem, nie chcę mi się teraz sprawdzać, w każdym razie odrobiliśmy ten 1.3, więc możliwe, że jesteśmy z powrotem pod Googlem, ale to nie o to, ile można by było kupić za całe pieniądze świata i tutaj mamy odpowiedź na to. Nie można kupić wszystkich bitcoinów, oczywiście, że nie, bo wiele osób nie sprzeda, na przykład ja nie sprzedam, póki $500,000 nie będzie za bitcoina, więc jakby przekroczyły, to będę tam myślał, ale jeżeli na przykład nie będę ich potrzebował, to też nie sprzedam, nie, bo po co mam na siłę sprzedawać coś, co jest bardzo niepowtarzalne w wszechświecie. No i tutaj ile można kupić bitcoinów? Jeżeli podasz pieniądze, chiński yuan ma top 1, niby wszystkie yuany można kupić by za 620 milionów bitcoinów. Potem mamy dolara amerykańskiego 597 milionów bitcoinów i euro 242 miliony. Czyli w 3 głównych walutach na świecie mamy ponad 1,5 miliarda milionów. 1,5 miliarda, dobrze mówię. To jest 1600 milionów, czyli 1,5 miliarda, troszeczkę ponad 1,5 miliarda bitcoinów można by było kupić, czyli zobaczcie, cena jeszcze bitcoina ma sporo do zrobienia. Oczywiście nie można kupić wszystkich bitcoinów, bo wiele osób by się na to nie zdecydowało. Wiele inwestorów, którzy kupują bitcoina, jest świadomych tego, że aktywo jest rzadkie i ostatnich części nie warto wysprzedawać, tak? Na pewno nie warto sprzedawać wszystkie bitcoiny, uważam, że to jest błąd. I tak samo uważam za błąd nie posiadanie żadnego bitcoina. Jeżeli bym dzisiaj nie posiadał żadnego bitcoina, nie obchodziłoby mnie to, że bitcoin kosztuje 60 000. Bym zajął jakąś pozycję. Na pewno nie all-in i na pewno nie za jakieś super duże pieniądze, ale bym zajął i zbierał te bitcoiny. I na pewno bym wykupował za jakiś procent ze swojej pensji. Czyli jakbym zarabiał powiedzmy 10 000, to takie 2000 spokojnie bym ładował. Dobra, i oczywiście trochę Ethereum. A na końcu eksperci, czyli wróżenie z fusów, to co wiele osób lubi. Ja uważam to za wiedzę głupców, bo nikt nie może przewidzieć, no ale oczywiście takie wiadomości rozbudzają marzenia niektórych. No i niektórzy mówią, że pod koniec roku 2024 roku będziemy mieli koło 100 000 w takim tempie, 100 000 to byśmy za miesiąc zobaczyli, no ale pewnie w końcu pójdziemy jakimś bokiem albo się skorekcimy, nie wiem, zobaczymy, bo na razie popyt jest ogromny generowany. Inni tutaj mówi nam gościu z zarządzania jednego z ETF-ów bitcoinowych, że będzie to 200 000. No, ale wiadomo, inny jeszcze mówi 300, inny 400, inny 12, inny 8, więc to nie warto na to patrzeć. Ja myślę, że po prostu Bitcoin, jeżeli będziemy patrzeć na fundamenty, hash rate, jeżeli się będzie nic nie działo złego w Bitcoin Core i różne inne rzeczy, obserwować sobie, jeżeli to wszystko będzie działać, to Bitcoin w długim terminie będzie zyskiwał na wartości. I ja pod to gram. Zobaczymy, kiedy to się zmieni, kiedy będę chciał uciekać z tego projektu. No wiadomo, nie? Jeżeli by ktoś tam grzebać zaczął przy ilości bitcoinów i różnych innych rzeczach, no to wiadomo, że to by mogło być koniec projektu. Ale gdy tak nie jest, gdyby to jest, to tak naprawdę w świecie to Bitcoin to jest jedyną taką możliwością ucieczki od systemu, tak? Bo całkowicie od systemu nie idziesz uciec i nigdy nie uciekniesz. Zawsze, chociażby chcesz korzystać z technologii, które są na tym świecie, a one są częścią systemu, bo są połączone, inwigilują nas na każdym kroku i tak dalej, nie? Ale jeżeli chcesz mieć jakąś cząstkę wolności, która może niedługo być zabrana, tak? Bo jeżeli wejdą CBDC i jakieś śledzenie portfelów na wyższym poziomie, rządy będą wiedzieli, co kupujesz, gdzie kupujesz, to myślę, że w przeciągu 10 lat już nie będzie taką cząsteczką wolności. Jednak ja nie widzę innej opcji niż zbieranie bitcoina, nie? No, za chwilę pewnie hejterzy się rzucą, ale nie widzę innej opcji, bo to jest jedyne jakieś dobro materialne, oprócz na przykład złota, tylko że złoto mogą przyjść do domu i ci gdzieś je znaleźć, jak słabo schowasz, a jak dobrze schowasz, to też jest ryzyko, nie? Mamy wykrywacze metalu, mamy psy szkolone pod specjalne rzeczy, więc no, to jest ryzyko, nie? A z bitcoinem to masz tylko ryzyko, że jak seeda źle ukryjesz. Dobra, lecimy dalej do analizy. No i zobaczcie, moi drodzy, Bitcoin przetransferował 18,5 miliarda dolarów. W ostatnim odcinku mówiłem 17,5. Całą chwilę jest większa liczba transferów przez sieć. To jest naprawdę ogromny hajs. 717
exahashy, więc tu także wygląda to tak, jakbyśmy byli na ATH hash rate'u, więc bardzo dobrze. 4 miliardy, prawie 5 miliardów przetransferowała Ethereum i to też jest sporo, ale widzimy jaki jest rozjazd, nie? Wcześniej też podobno właśnie podobne wartości transferował Bitcoin, ale od akceptacji ETF-ów, no tutaj się sporo pozmieniało. Ale opłaty transakcyjne na chwilę obecną, a jest trochę po 20 w czwartek, więc opłaty, no jeszcze Stany nie zamknęły swojej działalności, a opłaty na Bitcoinie są naprawdę spoko, 12-14 satoshi za byte, może sobie przesuńmy w ciągu dnia jak były, no nie, dzisiaj jest w miarę spokojnie, pewnie ci co skeszować już zyski chcieli, to skeszowali i cena się utrzymuje, nie? Cena się utrzymuje na pewno o wiele dłużej niż na ostatnich szczytach w tamtym cyklu, bo tam wchodziliśmy na chwilę 69 i od razu spadaliśmy, a teraz jesteśmy cały czas po tą 70, co wnioskować może, że to nie był szczyt, i że będziemy szli w drugą stronę. No, zobaczymy, nie? Dobra, a ETF-y zgromadziły 971 362 bitcoiny. Aktualizacja na 7 i zobaczmy top 3, no to mamy Grayscale, który cały czas sypie, spada tutaj. No niedługo myślę, że spadnie stopki. 409 843 bitcoiny posiada. Później BlackRock cały czas bardzo szybko się rozwija. 187 532 bitcoiny. No i na top 3 wchodzi nam, Fidelity, cały czas jest Fidelity, nie wiem co mi się tutaj pokićkało. 115 977 bitcoinów. Wypala się także bardzo duża ilość Etheru i myślę, że powoli cena to zaczyna odzwierciedlać. 5311 Etherów się wypaliło. Dodatkowo cały czas coraz więcej Etherów jest mrożonych w staking, 31 milionów jest zamrożone. Czyli zobaczcie jak Ether łatwo znika z rynku. Dodatkowo 146,5 miliona zostało wypłacone w stabilnych walutach, ale także sporo Etheru, Bitcoina i Etheru, Etheru mniej. Bitcoina 60 prawie 2000 sztuk wpłynęło na giełdy, a Etheru niecałe 9000 sztuk. No ale zobaczcie to, wolumen na futuresach wyniósł tutaj prawie ekran urwał, 452 miliardy dolarów. To jest naprawdę sporo. No to jest ATH, nie? Nie mieliśmy nigdy takiego wolumenu, a nie jesteśmy na żadnym szczycie, nie? Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Znaczy jesteśmy na szczycie, ale myślę, że pójdziemy dalej, ale to jest oczywiście moja obiektywna ocena. Nie warto pod to grać. Ja jestem prawie 10% poza rynkiem i daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo 30,5 miliarda dolarów mamy w otwartych pozycjach, co także jest ATH, co jest bardzo wysokim współczynnikiem. Na tamtej hoście mieliśmy 23 z hakiem chyba. No nie mogę tu teraz złapać tego szczytu, ale chyba około 23. No więc zobaczcie, już jest prawie 30%, 40 więcej. Dodatkowo 200-tygodniowa średnia krocząca na poziomie niecałe 32 000, jak się zaktualizuje. Cały czas ekstremalna chciwość. To się na chwilę ochłodziło, bo mieliśmy ten dump na 58 000, który był bardzo szybko wybrany. Teraz siedzimy na tych około 67, więc myślę, że ta strzałeczka z powrotem wróci na okolice 90. Na chwilę obecną jeden indykator 82, drugi indykator 84. Alt Season 69, no i widzimy ogólnie, że alty zaczynają niektóre strzelać, już mają już takie dwucyfrowe wyniki, to bardzo, bardzo łatwo spotkać, że tam 14, 20, 30% w ciągu 24 godzin, no to sugeruje, że naprawdę ten alt season może się za chwilę na dobre rozpocząć. 79 to jest CBB Index, no i tutaj mieliśmy chyba na szczycie 80? Nie, 79, więc siedzimy praktycznie na tym lokalnym szczycie. Wszystkie indykatory mocno grzeją. Token Unlock, jak sobie zerkniemy, no to mamy jakieś większe procenty, to Aptos, no i tutaj ten Arbitrum, bardzo spore odblokowanie. Niektórzy już twierdzą, że to jest w cenach, bardzo możliwe. Z większych jeszcze tutaj, no to w sumie możecie sobie zatrzymać i zweryfikować. No i na koniec, jak sobie zerkniemy na Real Order Booki, to widzimy, że tutaj się jakaś górka robi przy 70 000, więc ciekawy jestem, czy te 70 000 będzie takie łatwe do pobicia. Nie wiem, myślę, że z 2-3 dni, jeżeli BlackRock będzie dalej tyle kupował, a Grayscale przestanie zaraz sypać, bo on najprawdopodobniej sypie swoje akcje od Gemini, bo tam 1,5 miliona, chyba 1,5 miliarda, a 0,5 miliarda na dzień sprzedają, więc tak by wychodziło, że to chyba będzie ostatni dzień sprzedaży, no to w takim przypadku za chwileczkę znowu może się odpalić rakieta, jeżeli BlackRock nie zwolni swoich zakupów, a przestaną być dostarczane bitcoiny właśnie z sprzedaży tej Gemini.
Więc w ciekawych czasach żyjemy, rynek wchłania wszystko co może, wiadomo, że jeszcze na OTC podobno jest sporo tych bitcoinów, jednak prędzej czy później one się skończą, bo prędzej czy później cena będzie, no zobaczymy. W ogóle mega fajne czasy, gratuluję wszystkim, którzy siedzą, obserwują i się jarają tym co się dzieje, bo naprawdę jest zajebiście. Dobrze moi drodzy, dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli podoba Ci się taki content, zapraszam do subskrypcji kanału. My się słyszymy w poniedziałek, trzymajcie się, hej!